serdecznie na panelu w ramach programu Bełchatów 5.0. W samym założeniu jest to wydarzenie kameralne. Spotykamy się praktycznie w gronie osób, które zajmują się transformacją, znają problematykę transformacji regionu bełchatowskiego, która, można powiedzieć, przyspieszyła w ostatnich 2 latach, ale możemy mówić o jakimś symbolicznym czasie około 4 lat, kiedy wystartował projekt Bełchatów 2050 w Ośrodku Działań Ekologicznych Źródła. Celem naszego wydarzenia jest pogłębienie świadomości, jak te procesy zaplanować, ponieważ pomimo tego, że odnieśliśmy już takie pierwsze bardzo wymierne sukcesy dotyczące pozyskania środków w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, stworzenia instytucji, powołania pełnomocnika zarządu województwa, który zaszczyt mam piastować, te wszystkie powołanie departamentu w ramach województwa, który zatrudnia kilkadziesiąt osób, jednostki w biurze planowania przestrzennego województwa łódzkiego, więc można powiedzieć, że na poziomie i finansowym, i organizacyjnym te procesy znacznie przyspieszyły się, zaawansowały, ale wydaje mi się, że w tym gronie mamy też wszyscy świadomość, że brakuje takiej ogromnej kropki na i, czyli bardzo mierzalnego celu rozpisanego na czas, też doszacowania budżetu, który niewątpliwie raczej ma skalę miliardów, co też jeszcze na pewno w czasie naszej dyskusji wyniknie. Formuła tego panelu jest taka, że będę jako gospodarz przestrzeni zajmował około 40 pierwszych minut każdej części i później będziemy mieli około 15 minut na zadanie pytań, wymienienie się uwagami. Jest to z założenia wydarzenie kameralne z uwagi na to właśnie, żeby mieć taką przestrzeń, swobodę do wypowiedzenia się. Wszystko jest nagrywane, więc mam nadzieję, że to nie będzie blokowało tej swobody, znaczy w tym sensie, że też chcemy wykorzystać ten materiał do edukacji, komunikacji skali tych wyzwań. Zaprosiliśmy do paneli wybitnych ekspertów, będę może prezentował te osoby już jakby w trakcie każdego panelu, także dziękuję za przyjęcie zaproszenia i myślę, że będziemy mogli przechodzić do tej pierwszej części, która generalnie będzie dedykowana kwestiom dotyczącym kapitału ludzkiego, ludziom, przywództwu. Pani Katarzyna jest jednocześnie pełnomocniczką pani starosty powiatu bełchatowskiego. Też osobiście się cieszę, że coraz częściej przedstawiciele samorządu biorą właśnie udział w panelach, wydarzeniach, reprezentując środowisko, ponieważ był taki okres, kiedy wszyscy się przyglądali, ile można stracić na tym, żeby w tym temacie się pojawić. Pan Piotr Czarzasty, który można powiedzieć od samego początku zdarzeń historycznych, od pierwszego wydarzenia we wrześniu 2019 zaangażował się w te procesy. Dzisiaj reprezentujesz Forum Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego. I też jednocześnie grupę osób, która bada ten aspekt też możliwości zaangażowania kobiet na rynku pracy, powrotu na rynek pracy. I pan Zbigniew Stępniewski, który dzisiaj reprezentuje grupę Compremum, ale też jednocześnie inwestorów planujących zbudowanie fabryki w Kleszczowie, oraz osobę doświadczoną w procesach transformacji ZEPAK w Wielkopolsce Wschodniej. I pozwolę sobie zacząć tę część od właśnie takiego pytania, czy jakby uruchomienia naszej dyskusji wokół tego procesu Wielkopolski Wschodniej, ponieważ można powiedzieć, że w Polsce proces transformacji, jednak osobiście też z moich doświadczeń, osoby o korzeniach ekonomicznych, ze środowisk zarządzania, rozwoju regionalnego, jednak wyraźnie dzieli się na te tereny górnictwa węgla brunatnego, które mają zupełnie inną specyfikę. No i oczywiście Śląsk, ogromny Śląsk, który bazując na węglu kamiennym
i kopalnicy, i praktycznie podziemnym ma też zupełnie inną specyfikę. I wydaje mi się, że te doświadczenia Wielkopolski Wschodniej, która jako pierwsza z tych 3 regionów Polski, dużych regionów węgla brunatnego rozpoczęła transformację, są dla nas bardzo ważne. I chciałbym po prostu może, żebyśmy troszkę usłyszeli, jak to się wszystko w ogóle zaczęło, bo byłeś jedną z tych osób, która w tym procesie uczestniczyła praktycznie od samego początku. Oczywiście nasze wypowiedzi muszą być bardzo syntetyczne, o to gorąco apeluję, ale takie najważniejsze rzeczy, które przyświecają te początki Platformy Węglowej, myślę, że warto, żebyśmy sobie na początku tego wydarzenia to przybliżyli. Dzień dobry Państwu, bardzo mi chciałem podziękować za zaproszenie i wyjaśnić, jak to też swoje położenie. Jesteśmy przyszłym inwestorem w tutejszym regionie, czyli kiedyś reprezentowałem dużego pracodawcę, który jakby stworzył monokulturę w oparciu o tak zwany przemysł wydobywczy. Czym właśnie różni się ten przemysł wydobywczy typowy na Śląsku od przemysłu, który jest ściśle powiązany jednocześnie z tak zwaną konsumpcją, czyli z wytwarzaniem energii elektrycznej, dlatego my tutaj rozwiązujemy troszkę inne problemy. Tak? Nie tylko likwidując przemysł wydobywczy, jednocześnie znacząco wpływamy na przemysł wytwórczy, czyli konsumpcję tego węgla, bo to jest w przypadku węgla brunatnego ściśle ze sobą powiązane z powodów technicznych. Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że jak rozpoczęliśmy dyskusję na temat w 2017 roku, a wtedy, kiedy przymierzaliśmy się do zamknięcia pierwszej Adamowie, ze względu na upływ derogacji czasowej, trzeba było wyznaczyć jej termin. Jednocześnie obok jest olbrzymia kopalnia, w związku z powyższym zaczęliśmy szukać rozwiązania. Pierwsze nasze rozmowy, porozumienia z samorządem, oczywiście na poziomie krajowym, powiem tak, nie będę uprawiał polityki, ale w ogóle nie było komunikacji. Tak? Dlatego zakotwiczyliśmy się w rozmowach z samorządem. Świetną inicjatywę. Z samorządem na poziomie lokalnym, potem wchodziliśmy coraz wyżej szczebel, no bo rozwiązujemy problem. Przede wszystkim musimy rozwiązać problemy społeczne, potem gospodarcze, tak? No bo społecznym jest kwestia likwidacji dużej ilości miejsc pracy. Pytanie, gdzie ten zasób ludzki ma zostać zagospodarowany, czy region będzie gotowy, na ile jesteśmy w stanie wytworzyć nowe miejsca pracy. Tutaj bardzo dobre takie współpraca ze starostwem, z urzędem powiatowym wtedy w Turku powodował, że nabieraliśmy coraz takiej większej pewności, śmiałości, że jesteśmy w stanie sobie poradzić, choć ten problem jest zdecydowanie był mniejszym problemem niż będziemy mieć w Bełchatowie, bo tam mieliśmy raptem kilkaset osób na kopalni, kilkaset osób na elektrowni, to już były zakłady schyłkowe. Dla nas takim jakby punktem, który wyszedł nam naprzeciw, to było porozumienie właśnie i ogłoszenie przez wtedy wiceprzewodniczącego komisji, pana Szewczowicza, razem z premierem Buskiem, tak zwanej inicjatywy Platformy Węglowej. Oczywiście wybrano Śląsk jako jednego wprowadzającego w regionie, bo w ogóle wybrano 3 regiony. No ale tak jak powiem brutalnie, odbyło się pierwsze spotkanie, ale myśmy się pojawili w Brukseli, pomachaliśmy łapką, my też chcemy, tak, bo wiemy o tym, że państwo nie rozwiąże za nas tego problemu. To jest ważne, co padło, ponieważ no tutaj w Bełchatowie rzeczywiście mam taką sytuację, że wiele osób, wielu samorządowców się przygląda. Ja rozumiem, że tutaj wy wyszliście oddolnie z inicjatywą, ale też jako reprezentanci koncernu? Tak, dlatego że jako byliśmy trochę współinicjatorem takiego porozumienia, zanim pojechaliśmy na tą drugą posiedzenie Platformy, przywieźliśmy ze sobą już porozumienie, które podpisaliśmy w kwietniu 2019 roku, wszystkich regionów, które w jakiś sposób są beneficjentami całego procesu i jednocześnie w przyszłości będą poszkodowanymi w procesie transformacji, jeśli uznać transformację za proces, w którym ktokolwiek będzie poszkodowany. Na pewno będą, jak to się mówi, przemiany, ale wyjść z tego trzeba w jakiś sposób w miarę starczą, a nie na tarczy, czyli
zdecydowaliśmy się jakby bardziej aktywnie zauczestniczyć, bo wiemy, że bez tej aktywności i lokalnej, i społecznej, a i władz potem regionu, czy już samorządu województwa i koncernu w tym momencie, nie będzie tego porozumienia, nie wykreślimy sobie ścieżki odejścia. Tam były plany, wiemy o tym, kiedy się poszczególne odkrywki będą zamykać. Miałem przyjemność być dyrektorem do spraw rozwoju w tej elektrowni, w związku z czym planowaliśmy jakby kolejne etapy jego procesu wychodzenia z tego. Ale rozumiem, że to, że zaczęliście Państwo planować ten proces, wynikało z tej świadomości zewnętrznych procesów, ekonomiki, działania przedsiębiorstwa. Tak, bo mówię, to co było na przykład pierwszym takim symptomem, to było zamknięcie elektrowni w Adamowie. Ono było konieczne, ono było prawnie już jakby niemożliwe kontynuowanie pracy tej elektrowni, bo dostaliśmy ze względu na jej jakby przestarzały ekonomicznie, znaczy technicznie zasób, ona nie mogła funkcjonować albo musiała gwałtownie być przebudowana, co się już nie opłacało, a ze względu choćby na emisję, już nie mówimy o batach, w tym czasie już były w ogóle problemy emisyjne. Dostaliśmy derogację czasową i zdecydowaliśmy się przyspieszyć tę derogację czasową, czyli szybciej skorzystać z czasu, trochę ekonomika, bo wtedy była dobra cena energii, ale jednocześnie zaczęliśmy przyspieszać ten proces, bo uważaliśmy, że odwlekanie, czyli mówienie ludziom, jakoś to będzie, nie jest dobrym rozwiązaniem, absolutnie. Trzeba postawić sobie cele, pokazać jak możemy je osiągać. Gdzieś te kamienie po drodze powinny być mierzalne, czyli zweryfikować, przemodelować, nie wiem, zmienić strategię, jak się nie sprawdza, ale nie zejść z tej ścieżki, bo ona jest bezwzględnie. Może tu na chwilkę to wstrzymamy. Ja bym przeszedł w związku z tym, bo mamy zarysowaną taką sytuację rzeczywiście, jak zachował się oddolnie, można powiedzieć, region. Trochę mi brakuje też odpowiedzi może co do jasności tego przywództwa, czy ono było bardziej po stronie ZEPAK-u, czy ono było bardziej po stronie samorządowej, czy ono było bardziej po stronie pracowników. Potrzebuję odpowiedzi na to pytanie, bo za chwilkę przejdziemy do naszych współprelegentów i to będzie dla nas jakiś dalszy punkt wyjścia do rozmowy. Znaczy, my zakomunikowaliśmy jakby do środka i trochę na zewnątrz kwestię strategii, jak odchodzimy od węgla. Jako ZEPAK. Jako ZEPAK. I teraz nie możemy tego pozostawić. Czy byliśmy inicjatorem? Nie możemy tego powiedzieć, że to ja jestem ojcem tego sukcesu. Absolutnie nie, bo jakby region cały wziął na siebie kwestię wspólnego tworzenia tej polityki. To nie można powiedzieć, że ZEPAK był pierwszy. Nie, ZEPAK po prostu jakby pokazał, że trzeba coś zrobić. Z drugiej strony przemiany społeczne będą istotne z punktu widzenia jakby tego, co się stanie za chwilę z przedsiębiorstwem. Czyli region jest potrzebny. Do tego potrzeba jest władzy, która jakkolwiek weźmie pieczę nad tym organizacyjnie, wytworzy choćby legislację taką choćby na poziomie, nie wiem, województwa, które umożliwi jakby przejście powolne, ale jednak odchodzenie od tego. Dobrze. Dziękuję uprzejmie. Myślę, że przeszlibyśmy tutaj w tej kwestii, jak to wygląda na dzisiaj od strony pracowniczej, związków zawodowych, przy całej świadomości, że właśnie mamy w gronie reprezentanta, który z tego właśnie miejsca patrzy na procesy. Dzień dobry. Forum Związków Zawodowych, Piotr Czerzasty, Bełchatów. Generalnie odpowiadając na to pytanie, generalnie nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Związki zawodowe są przede wszystkim od czego? Związki są od tego, żeby zabezpieczyć pracowników, członków związków zawodowych oraz gwarancji, które te związki zawodowe z pracodawcą podpisały. Czyli gwarancja płacy pracy, to jest, gdzie mogłoby się wydawać, stoi czasami sprzeczności w tym, o czym my w tym momencie mówimy. Mówimy o sprawach transformacyjnych, które nieuchronnie zlikwidują obecne miejsca pracy. Jest to chyba oczywiste, ale co nie musi się skończyć jakąś katastrofą i wręcz nawet nie powinno się skończyć katastrofą w tym,
I dlatego związki zawodowe kopalniane przynajmniej, elektrowniane może również, widząc ten problem, no w jakiś sposób angażują się, czy to w pracę Wojewódzkiej Rady, tam zespołu problemowego do spraw transformacji ostatnio. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Tak, Wojewódzkiej Rady Dialogu Będę troszkę poszerzał, bo nasi słuchacze gdzieś też w eterze, później osoby mogą nie znać tych oczywiście nazw. Czy ewentualny udział w pracach ostatnio Komitetu Monitorującego. No, faktem jest, że w poprzedniej perspektywie my jako forum mieliśmy wystawione 2 osoby z Wieruszowa, żeby było śmiesznie. Kolegę Piotrka Mordę, przewodniczącego tam jednego z zakładów, ale w tym momencie mamy 2 reprezentantów, czyli mnie i mojego przewodniczącego, Adama Bladę, którzy jesteśmy w tym komitecie monitorującym. To też jest Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Łódzkiego to też jest taki sygnał, że to nie jest tak do końca, że my się zamykamy na jakieś zmiany i jakieś inicjatywy. Kolejnym tutaj taką rzeczą, która stoi teraz przed organizacjami związkowymi, zakładowymi. Wspomnijmy, że zakładowymi w większości, u nas jest taka struktura, że są organizacje zakładowe, które mogą w większości skupiać tylko członków, tylko pracowników zakładów tych energetycznych, czy żeby czy elektrowni. To na pewno w najbliższym czasie będzie musiało być wyjście w tą stronę, może i Pana stronę bardziej, żeby próbować zacząć rozmawiać na temat możliwości zrzeszania się pracowników innych zakładów. Jeżeli to w tą stronę by poszło, to na pewno byłoby prościej, byłoby łatwiej przeprowadzić proces transformacji. Jest to w regionie przynajmniej mówimy bełchatowskim. Teraz niejako porównując, może bo Pan tutaj wspomniał o regionie tutaj konińskim, no tak mówimy teraz o regionie bełchatowskim, to jest troszeczkę inna skala wyzwań, dużo większa, przede wszystkim inny czas, ponieważ w tym momencie w Koninie kompletnie zamykamy po kolei każdą odkrywkę, zamykamy elektrownię i praktycznie niedługo ta branża przestanie istnieć, poza oczywiście obowiązkowym procesem rekultywacyjnym. U nas jeszcze to troszeczkę potrwa, choć wiemy, że chyba nie tak długo, jak nam się może wydawać. Mówimy to o takim skrócie Konin, Bełchatów, to jednak musimy mieć świadomość, że to jest Kątnów, Adamów, Konin, czyli kompleks rozproszonych obiektów i też wyrobisk małych, większych, można powiedzieć kopalni w ramach jednego przedsiębiorstwa. One w różnej kolejności zostały zamykane. Tutaj mamy do czynienia, jak mówimy o skali, z ogromnym, gigantycznym przedsiębiorstwem na skalę praktycznie światową, bo jest to praktycznie tylko kilka, 5 chińskich elektrowni jest większych od tej elektrowni w Bełchatowie. No i niewiele jest tak ogromnych wyrobisk na świecie i jedyne tutaj też mamy w naszych materiałach niemieckie Hambach, które jest porównywalne wielkością, więc raczej się skupiamy, prawda, na procesach, bo rozwiązania muszą być dopasowane do konkretnego miejsca. Jasne. Tak, Bełchatów jest ogromnym wyzwaniem w procesie transformacji. Tak jak mówisz, generalnie nie ma pomysłu jeszcze, nikt jeszcze tego nie myśli, musimy to wymyśleć na nowo, wspólnie. Jeżeli wszystkie środowiska nie będą się włączać do tego procesu, to się skończy po prostu Detroit i tyle, czy Wałbrzych. Dlatego Ja nie chciałbym, żebyśmy rzucali takimi przykładami, ponieważ wczoraj pojawiły się dane statystyczne, które pokazują, że w Polsce jest najmniejsze bezrobocie w Europie, jedno z najmniejszych na świecie. Do statystyki oczywiście możemy w różny sposób podchodzić, bo ona nie zawsze odzwierciedla rzeczywistość, ale fakt jest taki, że wciąż mimo tych wielkich zawirowań na rynkach i światowych, i w sytuacji europejskiej, i wojny, i COVID-u, który przecież jeszcze niedawno przez 2 lata nas nękał, to wszystko sprawia, że polska gospodarka, można powiedzieć, w jakiś sposób się broni i wydaje mi się, że tak jak patrzę na to z tej perspektywy już kilkuletnich analiz, że nam nie grozi taki scenariusz zero-jedynkowy, takiego kolapsu totalnego. Raczej widzę na dzisiaj to jako stratę szansy, która się pojawia na zbudowanie czegoś, co nazywamy ambitną transformacją. Przejdę może w tej chwili do przedstawicielki samorządu, ponieważ tutaj bardzo wyraźnie zostało zarysowane
ta rola samorządów, które od samego początku się włączyły. My się z nimi spotykamy w różnych miejscach, na różnych forach, więc wiemy mniej więcej, jak to wygląda. Nie zadam pytania, ale poproszę o komentarz, jak właśnie to wygląda z perspektywy. Ja wiem, że poziom gminny, szczególnie tych gmin bezpośrednio zaangażowanych, Kleszczowa, Rząśni, Sulmierzyc, Szczercowa, w tej chwili też gminy Bełchatów, nie miasta Bełchatów, to są, można powiedzieć, gdybyśmy tak się szczegółowo przyjrzeli, to każda z tych gmin to jest trochę inna historia. Również kompetencje powiatu są zupełnie inne, ale ma Pani doświadczenia i z poziomu miasta Bełchatów, i z poziomu powiatu, więc też była Pani uczestniczką pierwszego historycznego wydarzenia, które zapowiadało, że trzeba się przygotowywać do tej sytuacji wyczerpywania się złoża w 2014 roku. Co się wydarzyło przez te 9 lat? Dzień dobry, witam Państwa. Katarzyna Kleska, sekretarz powiatu bełchatowskiego, jednocześnie, tak jak tutaj Pan Maciej powiedział, pełnomocnik Pani starosty do spraw transformacji powiatu bełchatowskiego. Tak, Szanowni Państwo, 2014 rok to był ten rok, kiedy zaczęliśmy, my samorządy, mówić właśnie o transformacji de facto. Wtedy jeszcze tak nie nazywano. Wtedy jeszcze tak nie nazywanej, ale rzeczywiście o to chodziło. Byłam w samym centrum tych wydarzeń, ponieważ z ramienia ówczesnego prezydenta miasta Bełchatowa, pana Marka Chrzanowskiego, jako ówczesny dyrektor jego kancelarii, całą tą konferencję, która wtedy miała poinformować, miała zakomunikować szerszej grupie samorządów i mieszkańców, że o tym procesie musimy zacząć mówić i o tych zmianach, które w przyszłości mają nadejść. Zajmowałam się organizacją tej konferencji i rzeczywiście wtedy udało nam się, był wyznaczony cel. Celem był wtedy, ten cel się teraz zmienił, jest nieco inny, ale wtedy celem był Złocze. Czyli kolejne miejsce, kolejna odkrywka i to był ten cel wyznaczony wtedy we wcześniejszej strategii województwa łódzkiego. Tam był zdefiniowany obszar funkcjonalny Zagłębia, Bełchatów, Szczerców, Złoczew i wokół tego celu udało się zbudować ogromną ideę samorządową. I rzeczywiście my po tej konferencji, która może nie udała się tak, jak zakładaliśmy, dlatego że jest tutaj przedstawiciel związków zawodowych, ale ona została wtedy zbojkotowana przez związki zawodowe kopalni elektrowni. Nie wszystkie, oczywiście nie wszystkie, przez część związków zawodowych, przez część związków zawodowych, co było trochę dla nas zadziwiające, dlatego że, tak jak powiedziałam, skonsolidowaliśmy wtedy środowisko 25 samorządów, które teraz wchodzą w skład tego obszaru strategicznego, tak? Obszaru nowej energii. I tam te samorządy udało się przekonać do tego, żeby usiąść, zacząć rozmawiać na temat tych zmian. I podpisaliśmy wtedy, został podpisany zresztą pod egidą również marszałka ówczesnego województwa łódzkiego i przy pełnej akceptacji, udziale prezesa PGE, list intencyjny 25 samorządów. Pod tym się podpisali włodarze gmin, było również starostwo powiatowe włączone na tamtym etapie, oczywiście miasto Bełchatów, gminy wszystkie powiatu bełchatowskiego i tak jak powiedziałam, gminy z terenu teraźniejszego, teraz obszaru strategicznej interwencji. Ten list intencyjny miał na celu przygotowanie się do perspektywy finansowej, która 2014-2020 i przygotowania wspólnej strategii realizacji projektów, które były już nakreślone. To było kilka naprawdę strategicznych projektów. To była budowa kolei, która miałaby być przywrócona Piotrków, Bełchatów i dalej, co jest w tej chwili realizowane i w kierunku Wielunia. Czyli tamto Czyli żeby to była taka linia bardziej przelotowa, tak? Jak najbardziej, tak. Budowa lotniska, pamiętam wtedy cargo w Kleszczowie, to też był jeden z takich kluczowych projektów. No i wiele projektów społecznych, które też gdzieś tam się w perspektywie pojawiały. Więc
powiem szczerze, że wtedy ten cel wyznaczony i o przywództwie będziemy pewnie jeszcze mówić, ale rzeczywiście ono było w tamtym momencie niezwykle istotne. Udało się zbudować grono osób, które zechciały usiąść przy wspólnym stole i rozmawiać, a było to możliwe dlatego, mówiłam tutaj o związkach zawodowych, bo to jest bardzo istotny temat. Rok wcześniej, czyli 2013 rok, kiedy ze związkami zawodowymi, wtedy chyba wszystkimi, usiedliśmy do wspólnego stołu i pierwszym celem wyznaczonym przez nas była budowa obwodnicy Bełchatowa. I wtedy to było to pierwsze takie spotkanie, które zaowocowało tym, że wszyscy wspólnie, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele samorządu i mieszkańcy naszego miasta Bełchatowa wywalczyliśmy sobie obwodnicę północną Bełchatowa. Bez tego, bez protestów, bez wspólnych... Czyli potraficie. Potrafimy. Tam też był wyznaczony cel i ten cel osiągnęliśmy. Kolejnym za rok, 2014, to był właśnie ten cel tych pierwszych rozmów o transformacji, o tym, że musimy już myśleć o przyszłości naszego regionu. I to udało się wtedy osiągnąć. Dobrze, chciałbym, żebyśmy, dziękuję bardzo, to zabrzmiało optymistycznie, gdyby nie to wszystko, co się nie działo przez te 9 lat, to można byłoby powiedzieć, że w ogóle jest to przykładowy przykład, no tak właśnie mi wyszło, ale rzeczywiście dobry przykład na to, żeby w odpowiednim momencie zainterweniować. Wydaje mi się, że też ważne, żeby tutaj na tym seminarium, w tym gronie osób, które doskonale znają region, wybrzmiało, że my nie zaczynamy i tak od zera. Znaczy, te procesy się toczą, one może nie są uporządkowane, ale przecież jeśli spojrzymy na gminę Kleszczów, która jest symbolem tego miejsca zamożności regionu bełchatowskiego, to tak naprawdę mamy do czynienia ze stworzeniem kilku tysięcy już praktycznie miejsc pracy, pozyskaniu kilkudziesięciu inwestorów, zainwestowaniu ogromnych środków idących w miliardy, w wyposażenie, przygotowanie stref na bardzo dobrych warunkach. W gminach, jeśli weźmiemy pod uwagę wątek odnawialnych źródeł energii, w kilku gminach okalających odkrywkę, czyli w gminie Kleszczów, Wrząśnie, w tej chwili Surmierzyce, wcześniej Szczeców, są ogromne ilości instalacji indywidualnych na domach. Nawet można powiedzieć, że ten teren jest terenem, który pokazuje, że te procesy muszą być bardziej uporządkowane, bo nadmiar instalacji na małym obszarze też powoduje dodatkowe technologiczne i techniczne wyzwania. Więc chciałbym, żeby nie było takiej atmosfery, że nic się nie dzieje, natomiast rzeczywiście myślę, że możemy przejść do kwestii przywództwa, ponieważ wydaje się, że ta skala, ogrom, też ranga i wielkość koncernu dostarczającego około 20% energii w tak nieprzewidywalnych czasach, w tak turbulentnych czasach, gdzie tak naprawdę widać, że w ciągu ostatnich 3 lat pojawiły się takie wydarzenia, których, powiedzmy sobie szczerze, nikt nie brał w ogóle pod uwagę. Futurolodzy mogli pewne rzeczy mówić, że pojawi się pandemia, która zablokuje cały świat, czy ktoś mógł oczywiście zarysowywać prawdopodobieństwo wybuchu wojny tak blisko europejskich granic, ale dopiero jak to wszystko się wydarzyło, to okazało się, jakie to ma ogromne skutki i też jakie są popełniane błędy strategiczne w takiej polityce globalnej. Więc skala i ranga też dla gospodarki, dla rozwoju Polski, regionu bełchatowskiego na pewno, powiedzmy, to wiemy, co wszyscy czujemy, nie ułatwia podejmowania decyzji i szukania rozwiązań, ale z drugiej strony wiemy, że one są nieuniknione. Więc może zaczniemy ponownie od naszego gościa, który patrzy z dystansu na nasz region. Gdzie jest to przywództwo? Może nie z dystansu, ale tak trochę... Z większego dystansu. Tak, z większego dystansu, trochę dziękciu do tego, co mówiłeś wcześniej, a propos, że skoro jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle? Pierwsza kwestia bezrobocia, to jest to bezrobocie trochę ukryte. To jest duża część nieewidencjonowana, która jest dzisiaj beneficjentem pewnych, powiedzmy sobie, źle rozdysponowywanych środków, które skutkują jakby wzrostem zadłużenia tego kraju. To jest jedna rzecz. 2,
Mamy gwałtowny spadek inwestycji w Polsce, które będą skutkowały za kilka lat, no powiedzmy sobie, spadkiem PKB. Dzisiaj już mamy najniższy, tak, jeden z najniższych. Musimy wiedzieć o tym, że pewne zmiany trzeba podejmować dzisiaj, bo za chwilę będziemy mieć problem z pozyskiwaniem jakby inwestorów na realizację, bo po pierwsze rynek pracy jest źle skonstruowany, troszkę jest źle skonstruowany, bo wypychamy za wcześnie ludzi na rynku pracy, dajemy zbyt dużą swobodę, ograniczamy wieloma świadczeniami dostęp do tego, nie zmuszamy, nie podnosimy kwalifikacji, żeby pracownicy podnosili kwalifikacje. Cały system, który troszkę źle widzę z punktu widzenia regionu, to jest to słynne NABE, którego zajmuje się trochę energetyką już dobrych parę lat i pracuje nad strategiami związanymi z rozwojem, z miksem energetycznym, tego jak to poukładać, jak zrobić tak zwaną, jak powinien wyglądać w przyszłości bilans energetyczny, tak? Jak powinien wyglądać miks energetyczny w kontekście uwzględnienia takich jednostek i takich obszarów jak Bełchatów. No dzisiaj próba powołania NABE jakby troszkę zamrozi proces transformacji tutaj, usztywni. Przepraszam, tu będzie taka kwestia, że związki będą trochę trzymać się tego kurczowo rozwiązania, bo to gwarantuje za bardzo stabilne i nieekonomiczne rozwiązania dzisiaj. Będziemy mieć obciążenie po stronie budżetu państwa duże, bo ktoś to musi sfinansować. Proszę zauważyć, że w 2025 schodzi coś takiego jak rynek mocy, który dzisiaj, czyli obywatele finansują trochę spółki węglowe, bo dopłacamy wszyscy do bloków węglowych. W 2025 ze względu na niemożliwość, ze względu na poziom emisji powyżej 550 kg, a Bełchatów do tego się na pewno łapie, nie będzie mógł uczestniczyć w rynku z żadnymi jednostkami, chyba jedną, ale chyba nie. Jedną jednostką zakontraktowaną. To wszystko potem będzie obłożone dodatkowym obciążeniem ekonomicznym. I co trzeba? Przywództwo musi jednak w dużej części wypłynąć z samego przedsiębiorstwa. Musi być gotowe na zmianę, gotowe na zmianę strategii w podejściu. To jest, cokolwiek się zdarzy, to nie zdarzy się tak, że tego węgla tu przybędzie, będzie więcej, że sięgnie się po Złoczew, nie sięgnie się po niego, bo wiadomo, z punktu widzenia technicznych jest niemożliwe. Tak? Wiemy o tym, ci, którzy się trochę energetyką parają, wiedzą o tym, że Złoże 50 km od elektrowni jest niemożliwe do eksploatacji w przypadku węgla brunatnego, chyba że technologicznie położymy olbrzymie koszty. Poza tym uruchomienie tego złoża to są 1 miliard złotych od początku, żeby przygotować. Tu są kolejne zmiany w środowisku. Mając dostępną, tanią technologię w zakresie odnawialnych źródeł, mając do dyspozycji nowe rozwiązania w kontekście rozproszonych źródeł energii, bilansowania regionalnie, musimy myśleć w przywództwie tutaj w kontekście takim, że tu się powinniśmy pozostać jakby regionem energetycznym, bo przecież tu inwestujemy, chcemy inwestować w Kleszczowie, budując jeden z, dzisiaj wydaje nam się, z podstawowych komponentów niezbędnych w procesie transformacji energetycznej, czyli budowę magazynów energii, które będą niezbędne dla systemu, przynajmniej w perspektywie 10 do 15 lat, póki nie nastąpi znowu kolejna zmiana, żeby uelastycznić sieć, żeby umożliwić większą pracę odnawialnych źródeł energii, które, jak zauważyłeś tutaj, ze względu na koncentrację mogą źle wpływać na sieć. Dzisiaj już wielu prosumentów narzeka na to, że po prostu nie pracują ich instalacji. Mamy 1 milion prosumentów, z tego 30% efektywnie jest wyłączane w ciągu największego szczytu. Ci ludzie poinwestowali pieniądze, a nie mają z tego nic, bo jak wiemy, jak jest wzrost, to instalacja jest odcięta, nie to, że produkuje dla siebie. Ja pozwolę sobie tu wtrącić taką sytuację bardzo istotną, żebyśmy kierunkowali w kontekście regionu rozwiązania, bo rzeczywiście chyba się zgodzimy tutaj, że najlepiej byłoby, aby region tą symboliczną formułę stolicy europejskiej utrzymał, prawda? I żeby rzeczywiście tutaj szukać rozwiązań. I tutaj moje pytanie do przedstawiciela
załogi, ale też związków, na ile tutaj rzeczywiście byłaby otwartość, jak uważasz, do poszukiwania rozwiązań, znaczy do takiego, można powiedzieć, trochę płynnego przejścia z technologii, która chociażby z uwagi na jakość złoża, wielkość złoża się kończy, ale poszukiwania też takiej drogi rzeczywiście innowacyjnej. Pamiętam, że ta nasza dyskusja wokół tego tematu rozpoczęła się od takich aspektów bardzo przyziemnych, ekonomicznych, czyli padło pytanie, chyba nawet zadane przez Ciebie do przedstawiciela, reprezentanta firmy instalującej dachy solarne, ale tak naprawdę jakie proponujecie nam zarobki? Wiemy, że te zarobki w branży są nieprzeciętnie wciąż wysokie jak na polskie warunki. Jest to wynikiem różnych procesów ekonomicznych, gospodarczych, ale tak naprawdę chyba nie ma wątpliwości, że około 2035 roku będzie już bardzo wyraźnie widać co do dnia praktycznie zakończenie działalności w tej formule. Więc mamy około 12 lat na przygotowanie się. Czy jest szansa na to, żeby rzeczywiście region był bardziej innowacyjny i płynnie przeszedł w kierunku zupełnie nowej produkcji? Myślę, że jak najbardziej. Ja troszeczkę w poprzedniej wypowiedzi zahaczyłem o ten temat od strony organizacji związkowych, konieczności zmiany po prostu statutów nawet tych organizacji. To w zasadzie trzeba by było zacząć od podstaw, ponieważ organizacje związkowe w większości przypadków czy do elektrowniczych kopalni mogą zrzeszać tylko pracowników na tą chwilę w grupie kapitałowej. Także generalnie to musiałby zacząć od samych podstaw. Ale ja myślę, że tak, w perspektywie czasu to nawet nie jest kwestia chęci, to jest kwestia, która zostanie wymuszona i tutaj zadziała nawet w organizacjach związkowych takie prawo rynku. Kto tego nie zrobi, to po prostu zniknie prędzej czy później, bo siłą rzeczy stanowiska pracy będą znikać. Może na razie jeszcze nie, ale po 25 powoli myślę, że to zacznie następować. Także siłą rzeczy, jeżeli dla dobra pracowników będzie musiało to w perspektywie czasu oczywiście nastąpić. Ja taką szansę widzę. Widzę zmianę podejścia organizacji związkowych, liderów tych organizacji, może nie wszystkich, ale jednak. Także ja myślę, że jest taka na razie niewielka, malutka otwartość, ale ona będzie musiała, jeżeli po prostu to nie nastąpi, to pewne organizacje znikną po prostu z pola działania i tyle, bo nie będą mieli członków. Także to jest prosta zależność. Dziękuję bardzo. I nieuniknione pytanie, jaka rola rzeczywiście powinna być taka idealna samorządów na tym poziomie gminnym, powiatowym? Niewątpliwie rola samorządów jest bardzo duża. My tutaj mam na myśli powiat bełchatowski na przestrzeni tych 4 lat, od kiedy rzeczywiście tutaj projektem Bełchatów 2050 pan jakby zainicjował w Bełchatowie te rozmowy na temat procesu już transformacji i tych nieuchronnych zmian, które nas czekają. Rzeczywiście samorządy zaangażowały się, na początku dość nieśmiało, ale w tej chwili wszystkie samorządy, mam na myśli tutaj powiat bełchatowski, bo mogę tutaj za powiat bełchatowski że tak powiem się wypowiadać, zaangażowały się w większym lub mniejszym stopniu. Powiat bełchatowski, starosta bełchatowski stara się tutaj jakby liderować tym działaniom i wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą, czy z Bełchatowsko-Kleszczowskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym, a oni wcześniej też, te organizacje wcześniej też tutaj z Fundacją Rozwoju Gminy Kleszczów, mamy panią prezes tutaj dzisiaj, też te działania podejmowali i to są te podmioty otoczenia biznesu, które rzeczywiście z nimi ta współpraca samorządów jest, rozwija się, staramy się ze sobą współpracować dość mocno i myślę, że to będzie w ten sposób wyglądać, będzie to przyspieszać. Natomiast jeżeli mówimy o roli tutaj i o przywództwie, to
te działania samorządów bez współdziałania ścisłego z przedstawicielami PGE i z władzami PGE no, nie będą mogły być na tyle efektywne, na ile byśmy chcieli. One w jakimś sensie czas jakiś temu rzeczywiście wydawało się, że te rozmowy mają szansę przybrać taki obrót, żebyśmy mogli wspólnie przy wspólnym stole rozmawiać i zastanawiać się nad tym, jakie plany PGE i w perspektywie, co my w związku z tym możemy jako samorządy zrobić i jak współpracować w tym zakresie. Natomiast z PGE współpracowaliśmy 2 lata temu i to była świetna współpraca na przykład przy przygotowaniu strategii rozwoju powiatu nowej, gdzie tam duża część tej strategii jest poświęcona rzeczywiście transformacji tego regionu i zaangażowanie ówczesnych władz, bo no, trzeba powiedzieć sobie szczerze, że rzeczywiście te władze na poziomie PGE, prezesa PGE się zmieniają i z wcześniejszym prezesem udało się pewne rozmowy przeprowadzić, współpracować w zakresie strategii, jakiś przepływ informacji rzeczywiście w tamtym czasie był. Natomiast no, w tym momencie trochę się to, że tak powiem, zmieniło. Ja nie widzę tutaj, czy nie obserwuję takiej współpracy, na jakiej na pewno samorządom by zależało. Mam na myśli tutaj przepływ informacji, tak? Przepływ informacji, informowanie się pomiędzy władzami spółki, a tymi kluczowymi samorządami o planach, o tym, jak my możemy się włączyć w te działania. My robimy swoje, tak? My mamy swoje zadania i swoje kompetencje. Szczególnie tutaj samorząd powiatowy te kompetencje i zadania ma no, nie takie jak mają gminy, prawda? To są zupełnie inne zadania, inne kompetencje, więc tutaj w tym zakresie, w którym możemy, na pewno będziemy realizować, szczególnie kształcenie zawodowe. Pozwolę sobie wejść słowo, bo to też takie będzie moje domknięcie i oddam na kilka minut głos naszym uczestnikom. W ramach tych przykładów, które wybraliśmy dla inspirowania regionu bełchatowskiego, obszaru nowej energii do transformacyjnych działań, jest przypadek Hambach, gdzie 6 sąsiadujących z sobą gmin, może nie będę ich wymieniał, to są gminy położone kilkadziesiąt kilometrów od Kolonii, założyły spółkę Neuland Hambach i ta spółka tak naprawdę wspólnie, we współpracy, znaczy w imieniu samorządów, planuje kompleksowo rozpisaną na kilkadziesiąt, pod rok 2100 etapy rozwojowe. Czy jest szansa na to w regionie? Rozmawiamy o tym tak naprawdę już myślę, że od około 2 lat. Pamiętam, że rozmawialiśmy o założeniu jakiejś formuły związku gmin, ale rzeczywiście to jest zbyt miękka formuła. Tutaj mamy do czynienia, można powiedzieć, z przedsiębiorstwem, prawda, które bierze na siebie te odpowiedzialności ekonomiczne procesy. Taka formuła już w jakimś zakresie powstała, tak? Bo trzeba tutaj powiedzieć sobie o miejskim obszarze funkcjonalnym, tak? I tutaj Bełchatów, miasto Bełchatów, Piotrków i Radomsko i ten obszar rzeczywiście w styczniu 2022 roku, zdaje się, było podpisane porozumienie i jakby tutaj samorząd, też 25 samorządów, tak jak w 2014, tutaj też jest 25 samorządów, podpisało wspólne porozumienie i rzeczywiście tutaj w ramach tych zintegrowanych inwestycji terytorialnych jest szansa, żeby te samorządy w ramach MOP-ów pozyskiwały środki z polityki spójności, tak, i zawiązany związek, bo to jest Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Więc tutaj jakby te samorządy i szczegółowo rozpisane też projekty, które mają szansę być realizowane w ramach tych środków. Ale my, mając na myśli tutaj obszar nowej energii, czyli obszar tych 35 gmin, no dość daleko też wysuniętych poza powiat bełchatowski, o takim porozumieniu myślimy. Zresztą też pan pełnomocnik Maciej Sytek, który był też u nas, gościliśmy go 2 lata temu w Bełchatowie, wymienialiśmy sobie doświadczenia, zresztą jesteśmy w ciągłym kontakcie, tutaj też
Panie Macieju, na te spotkania zaprasza, do Konina jeździmy, rozmawiamy, to już wtedy sygnalizował, że wspólnie panowie o tym mówiliście, że niezbędne jest to, aby te gminy ze sobą zaczęły rozmawiać, żeby rzeczywiście takie porozumienie, które jakby efektem takiego porozumienia byłaby wspólna strategia. O tych wspólnych strategiach też rozmawialiśmy wtedy w 2014 roku i to musi się zadziać, tak? To musi się zadziać. Myśmy już organizując w tym roku w kwietniu Forum Gospodarcze Powiatu Bełchatowskiego, zaprosili przedstawicieli wszystkich tych 35 gmin. Forum było w całości poświęcone transformacji regionu i kilkoro, mogę powiedzieć, kilkoro włodarzy rzeczywiście zaszczyciło nas swoją obecnością. Wiemy, że chcą rozmawiać, na pewno te działania muszą być prowadzone, musimy się spotykać. To będzie nieuniknione, żeby takie porozumienie mogło być podpisane. Staramy się liderować tym działaniom i będziemy do tego dążyć. Pan Zbyszek prosił o słowo i oddaję głos. Jedno słowo do domknięcia do tego przywództwa. Ja zdaję sobie sprawę z tego, bo my wychodziliśmy z poziomu regionu, tak, ale przede wszystkim oczekuje się ścisłej korelacji takiej z regionami PGE. Może być nawet. Jeśli to będzie kolejna przeszkoda, moim zdaniem, w kontekście takim, bo musi być wyznaczona jasna strategia. My pokazaliśmy, czym w najbliższym czasie, jakie będzie struktura zamykania. To był prywatny, ale musieliśmy zrobić odważnie, bo trzeba pokazać, jakim zasobem, ludzkim kapitałem będziemy dysponować, z jakiego obszaru będziemy wychodzić i gdzie trzeba przygotować się do procesu rekultywacji i co w to miejsce, to już jest wspólne działanie, ale bez komunikacji. Próba zaciemniania tego obrazu w relacji, że jedziemy, jest dobrze, potem jest czas, w pewnym momencie skończy się tragedią każdego regionu. Tak jak mówisz. 10 lat to jest ten okres minimum, żeby dokonać transformacji nie tylko, jakby to powiedzieć, gospodarczej, ale ludzkiej, wyobraźni, w nowym regionie, w nowym podejściu do tego regionu. To, co kiedyś rozmawialiśmy, trzeba wymyśleć dla tego regionu coś nowego. To może być innowacja energetyczna, ale nie musimy być wielkim producentem energii, ale możemy tworzyć nowe, bo mamy tutaj duży kapitał, który jest duży, ludzki, do wykorzystania. Czas kończy, mamy 3 panele po sobie, a chciałbym, żeby była chwilka przerwy. Czy ktoś chciałby? Bardzo proszę. Czy Państwo zauważyli, że ubocznym skutkiem naszej konferencji jest to, że czas do realnego początku dołączenia bloku się zatrzymał. Nie wiem, to dobrze, czy nie, tak tutaj z telewizyjnych wynika. Jeśli chodzi o uzupełnienie konferencji, o której Pani Sekretarz mówiła, tutaj tak, odbiór przekierowano na związki zawodowe. Oprócz protestujących związków wtedy na sali, pod hotelem stała platforma, na której politycy również protestowali, więc żeby tak oddać sprawiedliwość, to nie tylko związkowcy tam protestowali. Jeśli chodzi o poziom dyskusji tutaj, że ta współpraca z PGE jest, ja podzielam to zdanie, natomiast wydaje mi się, że nie mamy świadomości, że PGE jest spółką giełdową i nie może niektórych komunikatów przekazywać w formule takiej, że ja jako RIG ogłoszę na stronie, że dzisiaj się właśnie dowiedziałem i cała giełda będzie huczeć, co to tam PGE zamierza robić. Trzeba też to rozumieć. Ci ludzie są na rozdrożu, bo nikt nie wie do końca, kiedy ten proces działu nastąpi, kto gdzie będzie, za co będzie odpowiadał. Jeśli chodzi o skutki wyłączania bloków, to wspomniany przez pana Turek dotknął tego na przykład kwestii uciepłenia miasta, czyli wyłączenia ciepła dostarczanego przez elektrownię do miasta Turek. I będąc na takim spotkaniu burmistrza miasta, miałem okazję dowiedzieć się, w jak ciężkiej sytuacji był postawiony, przez ścianą to złe słowo, ale jak musiał być zmuszony po ogłoszeniu przetargu, gdzie nikt się nie zgłosił, żeby mu pomóc w rozwiązaniu tego problemu, gdzieś mu ktoś podłożył firmę z Magdeburga i te brykiety z węgla brunatnego, które tutaj u nas jest w Bełchatowie, są tam gdzieś stosowane. Mówię ogólnie o temacie, nie wnikając w szczegóły. To też jest uboczny skutek takiego wyłączenia elektrowni. Co prawda pani prezydent zareagowała, powstał taki zespół do spraw uciepłownienia miasta. Na skutek tej informacji zaczęliśmy jakby profilaktycznie myśleć o tym, co nas czeka, chociażby w takiej drobnej kwestii. Bo mówimy o wielkich rzeczach, o mocy, o tym, a uboczny skutek to jest również na przykład sprawa ciepła dla miasta. To tak na razie tytułem sprawy. Ja tak postaram się szybko.
Turek też wiedział wcześniej trochę, bo ten proces derogacji i wyłączania był już ogłoszony. Można było się spodziewać, że to będzie 2, 3, pół roku wcześniej, ale to jest kwestia też przygotowania, może sygnalizowania pewnych rzeczy. Poza tym proszę zauważyć, ZEPAK też jest spółką giełdową. To trzeba mieć po prostu troszkę jakiejś takiej odpowiedzialności, świadomości nie tylko za akcjonariat, ale przede wszystkim za ludzi tam pracujących. Ci ludzie pracujący oczekują też jasnego komunikatu. Co będziemy robić, jak będziemy procedować, jak myślimy o likwidacji. A wszyscy myślimy, ale staramy się go nie komunikować. To jest błąd. Moim zdaniem błąd. My byliśmy spółką giełdową. Też musieliśmy to jakby przeanalizować z punktu widzenia tutaj jakby większym udziałowcem jest Skarb Państwa zdecydowanie. A tam jesteśmy zupełnie, totalnie prywatnym kapitałem, który oddziaływuje istotnie na wartość przedsiębiorstwa, czyli jego kapitalizację. Ale jednak musisz zakomunikować rynkowi, że będziesz robił to i to. Nie wolno też okłamywać, bo to jest obowiązek znowu informacyjny wynikający dla emitenta. Ja nie bronię ani ZEPAK-u, ani PG, tylko próbuję ustawić się na ich miejscu i zrozumieć, że nie jest to takie proste przekazywanie każdej informacji. Absolutnie. Spróbujmy się ustawić na własnych miejscach. Ja mam minutę na podsumowanie, w związku z tym ustawię się na swoim, szczególnie tu i teraz. Powiem tak, jakby z mojej perspektywy tutaj na sali jest około 30 osób, z czego część wręcz etatowo pracuje w tematyce transformacji, co jeszcze, przyznacie Państwo, 5 lat temu nie miało miejsca, prawda? Mamy tutaj 3 pełnomocników, mamy naczelników, dyrektorów, też osoby, które już się zajmują. Więc jeśli chodzi o to przywództwo, o ten kapitał, o to, co rozmawialiśmy, co jest częścią tej pierwszej części naszej rozmowy, na pewno możemy podsumować, że wykonaliśmy taki krok, że powstała grupa inicjatywna, coraz lepiej rozumiejąca temat, coraz lepiej potrafiąca też ze sobą i efektywniej współpracować i wydaje się, że w tej całej liście życzeń, marzeń, która jest dość długa, ja widzę osobiście jakiś progres w podejściu do tematu, a i też sama ta kwestia umiejętności dobierania właśnie ekspertów z zagranicy, z kraju, z innych regionów i podnoszenia swojej wiedzy jest też czymś, co warto odnotować, że się dzieje i prowadzi nas, może nie tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale jednak do przodu. I niestety muszę tę naszą część tutaj w tym momencie formalnie zawiesić. Ogłaszam 5 minut przerwy na złapanie oddechu i będziemy przechodzili do drugiej części, bardziej finansowej.